Witam serdecznie. Mając na uwadze, że ktoś może tu być nowy, wspomnę, że ja mam na imię Himek, a ty, szanowny widzu, jesteś gościem kanału Gazetki i Promocje. Kanał ten, jak wskazuje jego nazwa, zajmuje się tematyką najciekawszych ofert ulubionych sklepów Polaków. Upalny lipiec, z jakim mamy do czynienia obecnie, jest w moim przekonaniu lipcem idealnym. Nie oznacza to jednak, że upał w okolicach 30 stopni nie jest czasem nieco kłopotliwy. W takich okolicznościach ja staram się podpatrywać, jak z upałem radzą sobie ludzie, którzy mieszkają w gorącym klimacie i dla których żar lejący się z nieba to codzienność. Jeżeli komuś zdarzyło się być na wakacjach w Tunezji czy Egipcie w letnich miesiącach, to wie, o czym mówię. Nasze upały to nic w porównaniu do tego, co mają w tamtych krajach. Zresztą nie trzeba jeździć tak daleko. Letnie miesiące w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii także potrafią być niezwykle gorące. I tam także mieszkańcy mają swoje sposoby, aby ulżyć sobie nieco w okolicznościach upału, niczym w piekarniku. Podglądając na przykład takich Greków, nie sposób nie zauważyć, że jednym z ich ulubionych letnich rytuałów jest picie mrożonej kawy, zwanej tam frappe. Połączenie rzeźkości lodu i pobudzającej mocy kawy jest dla mnie pomysłem bardzo ciekawym i chyba jednym z moich ulubionych. Innym ciekawym sposobem na upał, który na pewno widział każdy, kto odwiedził północ Afryki, Bliski Wschód czy Turcję, jest herbata z miętą. Co ciekawe, herbata podawana jest gorąca, ale paradoksalnie dobrze gasi pragnienie i orzeźwia. Podobno działa to tak, że gorący napar podany do ust nie powoduje, że rozgrzewamy się w środku i upał na zewnątrz nie wydaje nam się już taki silny. Ale czy ta teoria ma coś wspólnego z prawdą, to głowy sobie nie dam uciąć. Oczywiście należy też wspomnieć o najbardziej oczywistym sposobie na upał, a mianowicie o jedzeniu lodów. Uważa się jednak, że te słodkie na mleku niekoniecznie są tutaj najlepszym wyborem. Idealnie natomiast nadają się do tego sorbety lub wręcz kruszony lód z dodatkiem owoców czy soków owocowych. Z niekulinarnych sposobów na słoneczny żar jest ubieranie się na biało. Jasne ubranie odbija promienie słoneczne, a najlepiej, żeby zakrywało całe ciało. Ważnym jednak jest, aby było przewiewne i lekkie, no bo nie chodzi o to, żeby się ugotować. Jest też sposób, który niezwykle mi się podoba, ale jest dosyć trudny do wprowadzenia u nas. Mam tu na myśli tradycyjną siestę, dzięki której podczas największego upału chowamy się w cieniu i odpoczywamy. Stosowanie siesty ma jednak pewną cechę, o której bezwzględnie należy pamiętać. Otóż to, czego nie zrobiliśmy podczas południowej drzemki, musimy zrobić wieczorem. I ten warunek jest niezbędny, aby stosowanie siesty miało sens. Dlatego też, gdy w Grecji czy Hiszpanii wybierzemy się na zakupy w południe, to mamy spore szanse pocałować klamkę. Te same przybytki są jednak otwierane po południu i czynne do późnego wieczora, a nawet w nocy. Taki sposób ma więc sens. Ale czy u nas by się to sprawdziło, to nie mam pojęcia. Mam jednak niemałe pojęcie o nowej ofercie Biedronki, którą podsunąłem dzisiaj Państwu do przejrzenia. Mam też nadzieję, że zaproponowane przez Biedronkę promocje przypadną Państwu do gustu. Życzę zatem miłej lektury i niezwykle sympatycznie spędzonego letniego dnia. Do zobaczenia!